Okazało się, że pomimo moich starań nikt nie chce mnie zabrać łódką za blisko. No bo to jest bardzo daleko, a łódki za małe, a te większe już są zabrane, bo jest już po sezonie i poradzili mi, żebym udała się do Torne-Tresque, więc jak już załatwiłam wszystko, co miałam do załatwienia w Abisko, ruszyłam E10 asfaltem. Mam 46 km, 18 już pokonałam. Spałam w takiej fajnej chatce, która jest na parkingu. Było jeszcze 3 Estończyków, właśnie już wyjechali, bo mają zamiar dzisiaj dojechać do Helsinek, 1200 km. Natomiast ja chwilę jeszcze zostałam w Piworze, no i mam jeszcze te 26, 8, 20, coś takiego do przejścia. No i pogoda jest dobra, ale jest trochę wiatr. Mam nadzieję, że to nie będzie stanowiło przeszkody dla tego, kto wreszcie zechce mi tę łódkę wypożyczyć. No i jesienne listki już są. Jest chłodno, zimno wręcz. Wieczorem było bardzo zimno, teraz pewnie też jest zimno, jeszcze nie wyszło. Ale bardzo, bardzo ładnie. Asfalt przeszłam. To jest właśnie przystań Torne-Tresque. Jest pełno samochodów, bo nie widzę żadnych ludzi, nie ma żadnych łodzi, to znaczy, że chyba są na wodzie. No to zobaczymy, co dalej. Na razie nikt się nie pojawił. Będę czekać do skutku. Aut jest dużo, powinienem też przyjechać. A tymczasem 4 km temu i przekroczyłam 2800 km. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby odnotować. Wygląda na to, że się udało. Jest łódka i ludzie, którzy płyną akurat na drugą stronę, więc zabiorą mnie. Udało się. Tak wygląda Torne-Tresque po drugiej stronie. Aż trudno uwierzyć, że to się tak doskonale udało. Jestem już po drugiej właśnie stronie. Mam 5 km do wioski lapońskiej Kattuvuoma. Ludzie, którzy mnie podwieźli, to właśnie Lapończycy hodowcy reniferów. Mają tu swoje jesienno-wiosenne mieszkania. Mam jeszcze w buzi cukierki, bo właśnie zjadłam drugi lunch. No to drogę. Droga z prawdziwego zdarzenia. Doszłam sobie do Kattuvuomy. Właśnie za mną jest wieś i Zapoka. I chyba przede mną, w tamtą stronę, bo właśnie się wróciłam, jest już szlak. Nie widać, żeby było dużo ludzi, ale tu jeszcze jest więcej w okolicy domów i jeszcze jest kilka innych wsi. Chyba wszystkie są jesienno-wiosenne. Letnia wieś tych państwa znajduje się w Norwegii. A ta pani, z którą pertraktowałam, mówiła, że jak byli mali, to wszyscy mieszkali, było bardzo dużo dzieci i mama wolała tutaj mieszkać przez cały rok, a nie w Norwegii. To rzeczywiście przyjemne miejsce i widzę znaki. Rzeczywiście jest szlak.
przytulna chatka, już niewiele ich zostało przede mną. Znalazłam gdzieś wspaniały róg renifera, zgubiwszy szlak. No właśnie natknęłam się na taki ładny okaz, no wzięłam, ale jest strasznie ciężki. Zobaczcie z bliska, jak fajnie wygląda. Ma takie różne ślady po żyłach i ma też ślady chyba po walce, takie małe zadrapania, to znaczy chyba, że to był samiec, nie wiem jak poznać, czy jest róg od samicy, czy od samca. No w każdym razie fajne trofeum na koniec. No i jeszcze z innych fajnych rzeczy. Myślałam, że będę tu zupełnie sama, ta okolica jest zupełnie dzika, szlak jest ledwo widoczny, zdążyłam go raz zgubić dosyć porządnie, nadkładając kilka kilometrów, ale zdobyłam ładną górkę z ładnym widokiem. No i aż dotąd właśnie myślałam, że jestem sama, aż wybiegł nagle pies, a jak pies to znaczy, że są ludzie. Tu jest dużo domków lapońskich, ale ludzie, których spotkałam, to myśliwi. Mają tam jeden duży namiot i jedną twardą chatkę i zaprosili mnie na kolację. Ma być na kolację łoś, a jak już wiemy, łosie są całkiem smaczne. Jestem bardzo głodna. Mam jeszcze nazbierane rano, właściwie w południe, borówki. Niezbyt tego jest dużo. Nigdy się nie mogę nauczyć, w którą stronę odwracać rzeczy, bo aparat ma odwracany ekran. No i to zjem na deser. A cóż jeszcze ciekawego? Aha, kto tu bywa? Całkiem dużo ludzi tu o dziwo bywa. Szlak wygląda jakby kiedyś był bardzo uczęszczany, a teraz jakby zarósł, ale z księgi gości wynika, że parę osób tu było w sierpniu. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 osób było w sierpniu i jeszcze trochę w lipcu. W maju ktoś był, w kwietniu, dużo ludzi w maju i w kwietniu, także cały czas tu ktoś bywa. No i ten poprzedni był 23, czyli 4 dni temu i robił grę na Bandit. I 4 innych ludzi też napisało, że idzie do Trellix Reset, ale nie dwóch do Trellix Reset, a jeden do Tornedresk. Czyli nie wiadomo, czy robią dłuższy dystans, czy nie. W każdym razie ludzie tu bywają i nie tylko ja wpadłam na pomysł, żeby iść właśnie tędy. No, w gry na Bandit zazwyczaj chodzą przez Norwegię, o dziwo. Jest to w zwyczaju, ale bardziej honorowo i w ogóle lepiej jest iść właśnie tędy. Kłopot jest tylko z tym przepłynięciem łódką przez Tornedresk, ale to wczoraj się udało. No to będę się powoli zbierać i muszę pójść z powrotem do tej chatki na tą łosinę. Impreza się rozkręciła. Mieliśmy ryż z gulaszem z łosia, bardzo smaczny. Było też wino i chipsy na deser. Panowie bardzo chcą być na YouTubie, więc oto. Hello! Właśnie wychodzę ze strefy B lądowania rakiet. To jest teren wojskowy, ale każdy może tu chodzić. Nie jest to żaden wstęp ograniczony ani nic takiego. Żadnych rakiet nie widziałam, raczej chyba pochodzi to z okresu zimnej wojny, ale jest pudełko z ostrzeżeniami, jest jakaś prastara kartka, tylko że ja nie bardzo rozumiem, co oni tu napisali. W każdym razie generalnie nikt nikomu tu nie grozi i można spokojnie chodzić.
Bardzo stare, zatarte napisy. Oczywiście kilometraż się nie zgadza, ale mamy pierwszy znak do Trerix Reset. Tu pisze 50, w rzeczywistości jest 60 lub coś powyżej 60, ale nie dużo. I Kuma w Łopio, tam dzisiaj się wybieram. Tu pisze 25, no jest jakieś 30. Piękna pogoda dzisiaj, był przymrozek. Bardzo przyjemnie. Wszystkie inne rzeki miały mosty, ta jedna nie miała mostu, nie dało się na sucho przejść przez kamienie. Znowu mam mokre buty. To już chyba dzień 60. No trudno. Takie życie. Trochę mostków zostało, ale ledwo się trzymają. No i kładki, prawie wszystkie kładki są pozatapiane. To jest wina kładowców, oni przejeżdżają sobie w poprzek, przejeżdżają sobie właśnie przez mostek, no a taki stary drewniany mostek pod ciężarem kłada się zapada. No i znowu czeka mnie brodzenie w bagnie. Dziś dzień 90, ostatni dzień wędrówki przez Szwecję. Zupełnie inna była ta wędrówka niż te poprzednie, takie było też założenie. Nie jestem jakoś specjalnie zmęczona, nie specjalnie śpieszy mi się do końca. To akurat jest normalne, zawsze tak jest. Trochę szkoda, że to już koniec, ale wcale nie minęło to tak szybko. Jakoś tak w pamięci mam wszystkie tygodnie, które tu spędziłam. A troszkę szkoda tej jesieni, która dopiero się zaczyna. Najpiękniejsza będzie za jakiś tydzień, dwa. To będzie ten moment wybuchu żółci i czerwieni, ale już bardzo, bardzo widać nadchodzącą jesień. To jest zdecydowanie moja ulubiona pora roku i najładniejsza pora na dalekiej północy. Ale mam zamiar jeszcze spędzić tutaj trochę czasu, tylko nie w Szwecji. Jeszcze Wam nie będę mówić, co będę robić dalej. Tymczasem właśnie zjadłam ostatnie drugie śniadanie. Myślę, że jeszcze zjem ostatnie trzecie śniadanie w chatce, która jest tuż przed Trójstykiem, jakieś 3 km przed. Póki co pogoda ładna, pobłogosławiono mnie ostatnio ładną pogodą po tych wszystkich deszczach.
Każdy dzień jakoś tak się zaczyna, że noc jest bardzo zimna, potem jest bezchmurne niebo, potem się właśnie zaczynają chmurki, a po południu będzie drobny deszczyk zapewne. Mam nadzieję, że tylko drobny, a nie jakieś znowu coś, szczególnie kiedy będę celebrować finisz. A mam jeszcze 15 km do końca. Może jeszcze coś ciekawego po drodze będzie, myślę, że tak. Tu właśnie statko reniferów przeszło. Czeka mnie teraz wzniesienie Dłoibal. Właśnie jestem na granicy lasu. Tu trochę mniej wieje, więc sobie siedzę i tak się zbieram, żeby już iść dalej. No, to na razie tyle. Käsivarren Wilderness Area, jedyne z dwóch w Finlandii, w których nigdy nie byłam, choć to najpopularniejsze miejsce do wędrowania w całej Finlandii. No, będzie musiało jeszcze poczekać, ale już wiem, jak wygląda. Ta chatka ładna i duża, ale przecież nie mogę zatrzymać się 3 km przed metą. Na razie wciąż pogoda dopisuje, więc wciągnę w ostatnią kanapkę z leverpastejem i śmignę te 3 km. Jest też ostatnia księga gości w Szwecji. Właśnie się wpisałam. No i tak to wygląda tutaj. Jeszcze 1,5 kilometra. Norwegia i Finlandia. 30 sierpnia 2020 roku, dzień 90. Dla mnie to 2943 km wędrówki ze Smygehuk. Właśnie tutaj na najdalszy północny kraniec Szwecji, który jest jednocześnie najbardziej na zachód wysuniętym punktem Finlandii. Wspaniała wędrówka, bardzo się cieszę. Było naprawdę pięknie, Szwecja jest niesamowicie piękna, bardzo było miło nią wędrować w tym roku. Na pewno wrócę, to jest niewątpliwe. A teraz udam się do Finlandii. Treriksröset to też miejsce otwarcia Nordkalotleden, po norwesku Nordkalottruta i po fińsku Kalottireitti, wspaniałego szlaku biegnącego przez góry skandynawskie, z którym się krzyżowałam, ale na razie go jeszcze nie przeszłam. Treriksröset. Udało się.
Szwecja pokonana, 2943 km oficjalnie, 90 dni. Dotarłam tutaj wczoraj po południu, ale chyba było zbyt wietrznie, żebyście cokolwiek usłyszeli, więc teraz porządna relacja i lepszy widok, bo teraz słońce świeci w tą stronę, a nie zza tego wielkiego betonowego słupa. To właśnie jest trójstyk, tam jest Szwecja, tam Norwegia i tam Finlandia. Teraz z tymi granicami jest dosyć dziwnie. Tu na pewno mogę być, teoretycznie nie mogę obejść tego słupa, aczkolwiek wszyscy to raczej robią. No i koniec wyprawy i teraz zaczyna się ta mniej lubiana przeze mnie część, czyli powrót do domu, ale jeszcze pewnie zahaczę o jedno miejsce, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. No cóż, koniec, do zobaczenia na następnym szlaku.